W dzisiejszym filmie nie ma lokowania produktów. Te dwa routery od Orange nie są lokowaniem produktów, tylko dzisiaj je dostałem i je wymieniam, a przy okazji przypomniał mi się case, ciekawy case, na podstawie którego zrobimy nową serię filmów Błędy Smart Home, a tak naprawdę największe błędy Smart Home, czyli wszystko to, co powinniście wiedzieć, żeby nie robić, co sprawi Wam problemy i czego będziecie w przyszłości żałować. Dzisiaj jest akt pierwszy, czyli sieć i routery. Zapraszam. Jednym z najczęstszych pytań, które padają na naszej grupie, jest: jaki router do Smart Home? I jedną z najczęstszych odpowiedzi brzmi: to zależy. Jakby wszyscy byli na całym świecie konsultantami, każdy mówi to zależy. A tak naprawdę bardzo często podstawiają kilka nazw konkretnych routerów, ale żebyście je zobaczyli, to zapraszam Was do grupy. Tam odnajdziecie konkretne modele. A ja dzisiaj opowiem Wam o takich głównych, podstawowych błędach Smart Home oraz jednym bardzo ciekawym przypadku, podczas którego dowiedzieliśmy się o bardzo silnej przypadłości routerów i tego, jak mogą zniszczyć w ogóle takie odczuwanie Smart Home'u, nawet sprawić, że są bardzo irytujący, ale mamy też na nie odpowiedzi i pokażę Wam dzisiaj, jaki jest błąd i jakie jest dla niego rozwiązanie. To, co widzicie po mojej lewej, to dwa routery, bo jak to nazywa Orange, modemy. Fanbox 3.0, który był u mnie przez ostatnie parę lat, i Fanbox 6, który zresztą będę wkrótce pokazywał, jak się sprawuje w kontekście IoT, no i całego naszego smart domu. Jeżeli chodzi o router, to on jest naprawdę mega ważny. Co prawda możecie mieć instalację po kablu i obudować sobie cały dom inteligentnymi urządzeniami po kablu, ale mimo wszystko nadal routera potrzebujecie, żeby sobie Netflixa odpuścić, YouTube'a, no i żeby czujniki jakieś bezprzewodowe ze sobą porozmawiały. Więc na co warto zwrócić uwagę przy kwestii routera i gdzie to jest bardzo ważne i bardzo potrzebne? Powiem Wam na przykładzie z życia wziętym, który był związany z tym, że mieliśmy dużą ilość urządzeń, mieliśmy routery, mieliśmy router taki podstawowy od operatora. Bardzo często jest tak, że oni po prostu rzucają cokolwiek, coś naprawdę prostego i musicie mieć coś lepszego, żeby sobie podmienić albo żeby zrobić jakieś access pointy. I mieliśmy dwa routerki, które tam dostawca dał i były właśnie te routery, które miały wzmacniać sieć. One jednak nie do końca wzmacniały sieć, tylko tworzyły nową. W efekcie było coś takiego, że wszystkie urządzenia, które mieliśmy obudowane, waliły do tego jednego mini urządzenia, które było gdzieś tam w domu. Tych urządzeń było ponad 20, więc było ich całkiem sporo, ale nie doszliśmy na samym początku do tego, że problemem jest router. Bo jaki był efekt, który generował cały problem? Gdy się wchodziło, zapalało się światło, to one wszystkie waliły jak stroboskop, mrygały. Tak różnie, w różnych odstępach czasu. My nawet łaziliśmy wtedy z miernikiem, patrzeć, czy nie ma jakichś skoków napięcia na tym. Na początku wprowadziliśmy kod, żeby one zapamiętywały swój stan, te przekaźniki, żeby to się nie działo, ale mimo wszystko one cały czas potem coraz więcej mrygały. I to było strasznie irytujące, szczególnie dla osoby, u której to robiliśmy. I tutaj dowiedzieliśmy się o bardzo ciekawej przypadłości, o której warto pamiętać właśnie w kontekście routerów. A dokładniej rzecz ujmując, o ilości urządzeń, które możemy dopuścić do tego routera. W zależności od modelu, tutaj akurat mamy Fanboxa 3, który tych urządzeń ma mniej, 6, z tego co kojarzę, on tam ma około 248 chyba urządzeń, ale nie mam pewności, bo jeszcze będę go testował pod kątem faktycznie ilości urządzeń, które możemy do niego dopiąć. Niemniej jednak te liczby są całkiem zacne. Tamten router miał małą ilość urządzeń. Nie pamiętam, czy to było 16, 32 czy coś takiego, ale naprawdę było ich niewiele. Jak dorzucimy parę telefonów, telewizor, laptopy, to zaczyna być ciasno. Efekt był taki, że każdy z tych przekaźników próbował się dobić do routera. Każdy z nich próbował się dobić do routera i udawało mu się dobić. Router mu przydzielał jakąś nazwę tam z DHCP-a, ale ich było więcej. Więc one tak naprawdę walczyły o swoje miejsce w routerze. Efekt był taki, że cały czas wypadały z sieci. Gdyby były cały czas poza, czyli miałyby wyłączone Wi-Fi, kompletnie nie ma sieci, no to nie mrygałyby, tylko po prostu byłyby nieosiągalne. Gdyby była cały czas sieć, czyli normalna sytuacja, to możemy nimi sterować, a one cały czas podłączały się do sieci. Tak naprawdę one tak dużo razy to robiły, że wchodziły w tryb konfiguracji, bo tam po około 10 włącz-wyłącz takich sytuacjach on wchodzi w tryb konfiguracji
No i finalnie mrygały tym światełkiem. A że to było w różnych odstępach czasu, to praktycznie wszystkie światła w jakimś momencie mrygały. No strasznie irytujący problem. Jak go rozwiązaliśmy? Właśnie za pomocą routera. Wstawiliśmy silniejszy router. Akurat w tym wypadku nie mogliśmy go za bardzo podpiąć nie mogliśmy go podpiąć po świetle, bo akurat operator tam wymagał, żeby to był ten konkretny model, ale mogliśmy zrobić access pointa, więc podpięliśmy routerek po kablu Ethernetem, silniejszy. Finalnie nawet stawiliśmy tam takiego Xiaomi dosyć potężnego. I jaki był efekt końcowy? Taki, że te światła przestały mrugać, bo miały już to miejsce, router był w stanie je wszystkie obsłużyć. Tu nie chodzi o prędkość, nie chodzi o to, żeby to było super szybko działało, tylko żeby każdy z nich miał dostęp do tego routera i problem zniknął od tak. A ile czasu, ile godzin straciliśmy na tym, żeby go rozwiązać? To nasze. Więc pierwsza rzecz, jakiej pamiętamy, jeżeli kupujemy router do smart home, on ma mieć możliwość dopięcia bardzo dużej ilości urządzeń. To może być Orange Funbox 6, albo jakiś MikroTik, albo TP-Link. W każdym razie ma to być większe urządzenie, do którego się dobije ta cała rzesza czujników, laptopów, telewizorów, oczyszczaczy, nawilżaczy. Tak naprawdę jak tego sumujecie, to macie z 50-60 sprzętów, jeżeli macie taki inteligentny dom, spokojnie. Kolejna rzecz, o której warto wiedzieć i o której warto pamiętać, to czy mamy w routerze 2,4 GHz i 5 GHz. Najczęściej wszędzie, gdzie tam mamy jakieś nowe routerki, to one pokazują, żeby włączyć opcję inteligentnego przełączania się pomiędzy sieciami, dzięki czemu wtedy, kiedy mamy dobrą sieć 5 GHz, podłączamy się pod piątkę, kiedy mamy słabszą, przełącza się na 2,4, idealnie. Z mojego doświadczenia wyłączyć opcję, jeżeli macie więcej urządzeń, chociażby Xiaomi, bo fajnie, że router jest inteligentny, ale te wszystkie czujniki, oczyszczacze, nawilżacze niekoniecznie są. I one często są w ten sposób, że one nie wspierają piątki, ale próbują się do niej dobić. I w efekcie nie działają. Czyli macie teoretycznie idealny internet, wszędzie jest zasięg, macie dużą ilość urządzeń, a to nie działa. To nie działa w głównej mierze właśnie z tego powodu. Poza tym mamy jeszcze kwestię bezpieczeństwa. Fajnie jest mieć, moim zdaniem, rozdzieloną sieć IoT i użytkową. IoT, czyli sieć 2.4, która pokrywa nam wszystkie właśnie czujniki, zamki, oczyszczacze, nawilżacze, roboty i inne różnego rodzaju smart urządzenia w naszym domu, które spokojnie po 2.4 się komunikują, albo po Zigbee, po Z-Wave, ale zawsze ta bramka mimo wszystko wychodzi na 2.4. A z drugiej strony mamy piątkę dla urządzeń końcowych, czyli dla naszych tabletów, laptopów, telefonów, telewizorów, wszędzie tam, gdzie istotna jest duża przepustowość. Czyli na 2.4 mamy dużą ilość urządzeń, które sobie tak trochę cykają internet. Co jakiś czas, kiedy potrzeba, to sobie pobierają, a na piątce mamy znacznie większą przepustowość i tam sobie oglądamy filmy, oglądamy sobie różnego rodzaju, no nie wiem, tam gry sobie gramy albo cokolwiek. Ale nie jest to ta sama sieć, w której są urządzenia IoT. Poza tym to też jest kwestia bezpieczeństwa. O wiele prościej w dzisiejszych czasach jest się wbić do żarówki z Wi-Fi, która jest, no nie wiem, nieaktualizowana od kilku lat, bo kupiliście ją na jakiejś wyprzedaży albo cokolwiek w 2017 roku i już dostawca jej nie wspiera, aniżeli żeby się wbić na przykład do laptopa i z jego poziomu przejąć sieć. Więc jeżeli ktokolwiek wbije się dajmy na to żarówki i będzie spróbował się rozprzestrzenić po waszym domu, no to już się nie dostanie do laptopów i tak dalej, będzie w jednej zamkniętej sieci. Co prawda może wtedy posterować trochę IoT, gdybyście sobie zrobili takie dedykowane sieci, w których sobie w ogóle zamykacie te urządzenia, to w ogóle byłoby idealnie, ale to już jest, powiedzmy, trochę większa zabawa i coś bardziej zaawansowanego. Mówimy o takich prostych rozwiązaniach. Już jeżeli macie rozdzielenie 2, 4 i 5, najlepiej różne hasła, różne nazwy tej sieci, które nie sugerują tym, czym one są, to już jest fajnie. I nawiązując do tej nazwy, warto jest też sobie zabezpieczyć to hasłami. Ostatnio, kiedy właśnie byłem też na jednym z domów, które robiliśmy i ktoś obok robił sobie smart dom i miał wszystkie przekaźniki, które wystawiały się na zewnątrz w niezabezpieczony sposób. Więc wziąłem sobie laptopa i się spytałem, dobra, co robimy? Sobie może tymi roletami posterujemy, albo tamtymi roletami sobie posterujemy. Zabezpieczajcie swoje urządzenia. Bo to jest serio, że ktoś może otworzyć sobie zdalnie zamek.
Dajmy na to, jeżeli ja bardzo często robię na HomeKit i HomeKit wymaga tych protokołów bezpieczeństwa, ale tych ekosystemów mamy wiele. Każdy może sobie zrobić nim co chce. Ja Wam akurat nie podpowiem tego producenta, który wystawiał to w ten sposób, tylko dałem znać po prostu tej osobie producentowi. Nie zachęcam do tego, żeby ktokolwiek się wkradł do niego. Niemniej jednak ważne jest, żeby się zabezpieczać, bo po prostu ktoś może posterować Waszym domem, a jeżeli podłączamy się do sieci i ja widzę po prostu jako otwarte sieci, będąc parę metrów obok, wszystkie przekaźniki, które tam się znajdują od rolet, to znaczy, że jest duży problem. I tego się po prostu tak w ten sposób nie powinno robić. Sam się w ogóle zastanawiałem, jakim cudem one były wszystkie wystawione w tak prosty, czysty sposób. Ale dlatego zabezpieczenie, szyfrowanie, dobre hasło, skomplikowane hasło. Jeżeli macie taką matrycę tego, ile jest elementów w danym haśle, czyli znaków, które sprawiają, że ciężej jest zrobić brute force'a i rozwalić to hasło, to zróbcie sobie długie, a potem sobie po prostu podpinajcie te kolejne urządzenia, zapamiętajcie je sobie na przykład w laptopie, dzięki czemu nie będziecie mieli tego, albo zmniejszycie sobie to ryzyko, że ktoś się Wam w nie wbije. Podsumowując, jeżeli chodzi o sieć, to tak. Kupujemy dobry router. Jeżeli możecie wymienić router swojego operatora, to wymieńcie. Jeżeli nie, bo na przykład tak jak w przypadku Orange'a, jeżeli sobie wymienimy tego fanboxa na cokolwiek innego, to będziemy mieli problem z telewizją, bo to wszystko działa spięte ze sobą, z danym modemem, to zróbcie sobie po prostu jakieś access pointy, które sprawią, że ta większa ilość urządzeń będzie w stanie się tam komunikować. Więc dobry router to jest po prostu inwestycja smart home. Silny, z dobrym zabezpieczeniem, z dużymi prędkościami, bo poza tym to jeszcze jest to, że to po prostu będzie szybciej działać. Realnie, jeżeli macie szybszy router, to Wasz smart home, jeżeli jest oparty na bezprzewodowej komunikacji, szybciej działa. Jeżeli jest w stanie na przykład jednocześnie komunikować się w paśmie z kilkoma urządzeniami, no to też one będą jakby działały jednocześnie, a nie po kolei. Dajmy na to, też widziałem takie przypadki, że były przełączniki, włączaliśmy jedno, drugie, trzecie światło i one nie były w stanie się włączyć na raz, tylko jedno, drugie, trzecie, bo w ten sposób dochodziły do routera, a jeżeli jest router lepszy, to jest w stanie wszystkie obsłużyć na raz. Rozdzielamy sobie sieć na 2, 4 i na 5. Robimy sobie najlepiej pod sieci, jeżeli jesteśmy w stanie na przykład pokój albo cokolwiek, jeżeli chcecie, a jak nie, to co najmniej 2, 4 i 5, żeby to było oddzielnie IoT od wszystkiego, co macie. Dobre hasło, dobre zabezpieczenia, nie wystawiamy nic na zewnątrz, jeżeli chodzi o jakieś niezabezpieczone hasła, bo ktoś się może Wam po prostu wbić. No i podchodzimy do tego logicznie i praktycznie. Pamiętajcie, router jest dla Was w smart home inwestycją. Ja, wydaje mi się, poruszyłem te wszystkie największe błędy, które można popełnić. Dałem Wam kilka rozwiązań na nie. Mam nadzieję, że Wam się to przyda. I ten film będzie początkiem ciekawej serii filmów. Akt drugi już wkrótce, jak tylko wybiorę te błędy, które są największe.